Cześć! Firma Cambridge Audio krótko po wprowadzeniu na rynek urządzeń Seria X już zaskoczyła nową odsłoną linii CX Series 2. Dzisiaj opowiemy o dwóch urządzeniach w nowym wydaniu. Wzmacniacz zintegrowany CX-A61 oraz transport płyt CD model CXC. Nowe produkty od Cambridge Audio charakteryzują się minimalistycznym oraz nowoczesnym designem, wyraźnie nawiązującym do przedstawicieli poprzedniej serii. Tym razem jednak przedni panel został wykończony w kolorze Lunar Grey zamiast klasycznych srebrzystości. Na froncie wzmacniacza zintegrowanego CX-A61 możemy odnaleźć pokaźnych rozmiarów pokrętło zmiany głośności, złącze słuchawkowe 3,5 mm oraz wejście AUX. W centralnej części panelu odnajdziemy selektor źródeł cyfrowych, jak i analogowych, a także dwa przyciski wyboru kolumn. Na tylnym panelu umieszczono terminale głośnikowe, wejścia optyczne, koaksjalne oraz liniowe. Wzmacniacz CX-A61 oferuje moc na poziomie 60 W na kanał. Tak samo zresztą jak jego poprzednik, czyli model CX-A60. Przetwornik DAC ze starszego modelu został wymieniony na nowszy układ ESS Sabre ES9010K2M, a wejście USB obsługuje takie formaty jak PCM do 32 bit na 384 kHz oraz DSD256. Wcześniej stosowano przetwornik Wolfson WM8740. Model CX-A61 dzięki wyposażeniu w Bluetooth z obsługą kodeka aptX HD pozwala również na bezprzewodowe połączenie ze smartfonem. Wcześniej, aby korzystać z dobrodziejstw modułu bezprzewodowego, należało się w niego zaopatrzyć niezależnie. Kolejną nowością od Cambridge Audio jest CXC, czyli transport płyt CD. Dlaczego nie mówimy, że to odtwarzacz? Ponieważ nie posiada wyjść analogowych 2x RCA, tylko cyfrowe, koaksjalne i Toslink. Aby współpracować z CXC, wzmacniacz, z którego korzystamy, będzie musiał mieć wbudowany przetwornik cyfrowo-analogowy. Dokładnie tak, jak model CX-A61. Dlaczego Cambridge zdecydował się na tak nietypowy krok? Ponieważ coraz więcej wzmacniaczy stereo jest wyposażonych w wewnętrzny DAC, a implementacja kolejnego DAC-a w odtwarzaczu CD znacząco podnosi jego koszty. Po co, skoro nie ma takiej potrzeby? Dzięki temu transport CXC jest tańszy o 25% od odtwarzacza CD podobnej klasy. Wróćmy do transportu CXC. Urządzenie to zostało wyposażone w wysokiej jakości mechanizm napędowy S3, a także tryb gapless, dzięki czemu odtwarzane przez nas utwory będą pozbawione zbędnych przerw. Jeśli lubicie słuchać koncertów, docenicie fakt, że CXC odtworzy je bez zająknięcia. Urządzenie w połączeniu z nowym wzmacniaczem zintegrowanym CX-A61 tworzy idealnie dopasowany duet. Chciałbyś przetestować nowy wzmacniacz i transport CD od Cambridge'a? Skorzystaj z naszego kodu rabatowego na zakupy w sklepie rms.pl i wpisz kod Cambridge CX przy zakupie CX-A61 lub CXC w koszyku. Jeśli spodobał Wam się CX-A61, ale szukacie tańszej alternatywy, jesteście skłonni pójść na lekki kompromis, to ciekawą opcją jest Musical Fidelity M2SI. Tańszy o 25% wzmacniacz zintegrowany to analogowa klasyka. Nie jest on bezpośrednim konkurentem CX-A61, ale oferuje podobną jakość, przy czym różni się barwą brzmienia, o czym za chwilę. M2SI nie posiada żadnych wejść cyfrowych ani przetwornika DAC, podczas gdy CX-A61 dysponuje sekcją cyfrową do dobrej półki. Przejdźmy do brzmienia. Sam wzmacniacz CX-A61 w połączeniu z transportem CD CXC charakteryzuje się dużą neutralnością, niezłą kontrolą niskich tonów oraz dużą przestrzennością dźwięku. Z jakimi kolumnami najlepiej połączyć duet Cambridge Audio? Warto zwrócić uwagę na francuską markę Triangle, w szczególności na najnowszą serię Borea, w której odnajdziemy kolumny podłogowe i podstawkowe. Takie zestawienie zapewni satysfakcjonujący bas, dobrą dynamikę i detaliczność na wysokim poziomie. Ponadto w tym zestawieniu sprawdzi się z kolumnami Fine Audio, Monitor Audio i Tannoy. A jeśli posiadamy chłodno lub neutralnie grające kolumny, np. Klipsch, Heko, Bowers czy Kef, tutaj dobrym wyjściem może być właśnie wspomniany przez nas Musical Fidelity M2SI o nieco cieplejszym brzmieniu. Aby to wszystko połączyć, brakuje nam już tylko kabli. Wybierając okablowanie głośnikowe, warto zwrócić uwagę, że w CX-A61 producent zastosował podwójne wteki bananowe. To znaczy, że możemy zastosować okablowanie typu Bewhearing, np. Melodica MDC2415, co powinno polepszyć jakość dźwięku.
Co sądzicie o nowej serii od Cambridge Audio? Dajcie znać w komentarzach, zostawcie łapki w górę i subskrybujcie nasz kanał, aby być na bieżąco z nowinkami ze świata audio-wideo. Zapraszamy na naszą stronę skleprms.pl, gdzie odnajdziecie pełną ofertę wzmacniaczy zintegrowanych oraz odtwarzaczy CD i transportów, a także specjalistyczne porady i pomoc w wyborze odpowiedniego urządzenia. Do usłyszenia!